Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta i zapraszam Was bardzo serdecznie na film, o który zostałam poproszona, a mianowicie zapachy owocowe, słodkie, ale owocowo-słodkie. No i o takich Wam dzisiaj powiem. I wybrałam same zapachy, które faktycznie bardzo słodko są odbierane i nie ma w nich za bardzo żadnej świeżości. Takie zapachy dzisiaj, więc nie wszystko co owocowe, ale takie, które są bardzo, bardzo słodkie. Zapraszam. Chciałabym poopowiadać Wam o zapachach, które cieszą się powodzeniem, bo generalnie zapachy owocowe i słodkie to też bardzo dużo takich zapachów jest w mainstreamie. Ja może dzisiaj nie będę opowiadała głównie o mainstreamowych zapachach, chociaż takie też się pojawią, ale stosunkowo mniej niż innych. Co nie znaczy, że te niszowe to jest jakaś cena z kosmosu, bo niektóre z nich też są w dosyć przystępnych cenach. Ale pierwsze, o jakim chciałam Wam powiedzieć, to jest Rebel Floor od Rihanny. To jest zapach owocowy. To jest zapach owocowy, mamy w nim brzoskwinię, śliwkę, czerwone jagody, trochę też kwiatów, hibiskus, tuberoza. Z tym, że prym wiedzie tu brzoskwinia, trochę gdzieś w oddali jest śliwka, bardziej może już po ułożeniu się czuć śliwkę niż brzoskwinia, a pierwsze psiknięcie bardziej brzoskwinia. I moim zdaniem wyjątkowości temu zapachowi dodaje właśnie hibiskus, który jest tutaj takim czymś przełamującym, ale nie odbierającym słodyczy temu zapachowi. Może nawet delikatnie dosładzającym tę kompozycję. Naprawdę ten zapach cieszy się ogromnym powodzeniem, podoba się wielu osobom i wcale się nie dziwię. Jak wiecie, ja go mam trochę z przypadku, robiłam filmy o topkach innych youtuberów i o tym, co ja myślę. Zdecydowałam się zakupić ten zapach i muszę powiedzieć, że nie żałuję, mimo że mało może i po niego sięgam, ale zdarza mi się na wieczór nawet taką słodkość ubrać. Kolejną propozycją owocową, bardzo słodką jest Elisab z tej edycji Girl of Now, ale flanker Forever. I wiem, że różnie każdy odbiera te flankery. Chyba takim najbardziej lubianym jest Shine, który dla mnie jest za słaby i właśnie ja lubię Forever, bo jednak jest to dosyć ulepna propozycja. Tu główne skrzypce gra malina połączona z migdałem i czarną porzeczką. Ten migdał jest taki wręcz, jak ja to zawsze mówię, mleczny, jak te mleko migdałowe, które możecie dostać, to troszkę tak pachnie. Dodaje czegoś takiego bardzo gładkiego temu zapachowi, ale muszę Wam powiedzieć, że czuć tu też, co tak fajnie odświeża ten zapach, skórkę cytrynową. I jest to bardzo subtelne, ale dla wyrobionego nosa jak najbardziej odczytywalne. Ten zapach ma parametry kozackie, jak większość zapachów, o którym Wam dzisiaj powiem. Chciałabym zwrócić Waszą uwagę, że jeżeli poszukujecie tytanów trwałości projektujących, to jeżeli widzicie opis zapachu owocowy i słodki, no to raczej te parametry są bardzo dobre. Ten zapach jest przepiękny. Kiedy robiłam Wam porównanie zapachów, klony, nie klony, zapachy bardzo do siebie podobne, to mówiłam o marce Sphinx Fragrance i ich zapachu Mangolicious Hibistorm. To jest właśnie mango w połączeniu z hibiskusem, bardzo słodki zapach, ale tu już wyczuwamy dodatkową pudrowość. To jest zapach dla kogoś, kto lubi tę owocową słodycz, ale lubi, kiedy też dzieje się w nim coś więcej. I tu zdecydowanie mogę tak powiedzieć.
Następny zapach to jest malinowa, pudrowa przygoda. Słodszego malinowego zapachu myślę, że ze świecą szukać. I jeszcze ten puder, który jest tu tak wspaniale odurzający, który przyprawia nas wręcz o dreszcze. Ten zapach nosi się wybornie. Jest to tylko malinowa przygoda albo aż malinowa przygoda. Nie jest łatwo zrobić przepiękny i niesyntetyczny zapach malinowy. Cudo. Tak naprawdę bardzo często, jak myślimy sobie o owocowych i słodkich zapachach, to na ogół jest w nich coś tropikalnego. Takim owocem tropikalnym jest też mango, które przepięknie buduje zapachy. To jest mango oud z Gritti. Przewspaniały, słodki, owocowy zapach przełamany dymną udowością. Coś wspaniałego. Zapach jest bardzo słodki, tę słodycz czuć, ale mimo wszystko jest dosyć wytworny jak na tak owocowy zapach. Mango jest podane dokładnie tak, jak je czujecie po przykrojeniu, ponieważ mango jest słodkie, ale ma nie cierpkość, nie gorycz. Ma coś takiego, jeszcze inaczej bym to nazwała, gdyby na to było słowo, ale ja go teraz nie mogę znaleźć. Ale mam, słuchajcie, taką w głowie myśl, że chciałabym te słowa dwa połączyć. Gorzko-cierpkość. Coś w tym stylu. W każdym razie nadal niewymownie słodki, owocowy zapach, przepiękny, fantastycznie się nosi. Akigala musi być. A ponieważ to jest jedyny zapach, który mimo, że jest drzewny, to jest przede wszystkim owocowy, to New Notes Akigala Mandarino w tym zestawieniu też się musiał znaleźć. To jest turbo owocowy zapach i myślę, że tu też wątpliwości nikt nie będzie miał. Akigale czuć, czyli ten podtekst drzewności jest. Natomiast mandarynka dzięki tej akigali jest czymś bardzo, bardzo słodkim. Nie jest tak cytrusowa i nie jest tak kwaśna, jak właśnie bardzo, bardzo słodka. Ona się układa jak taki najsłodszy, najpiękniejszy owoc i dlatego w tym zestawieniu New Notes Akigala Mandarino musiało się pojawić. Gdybym miała Wam powiedzieć o wiśniowych przygodach owocowych i bardzo, bardzo słodkich, to bym powiedziała Wam o tych dwóch zapachach. Ten może nawet słodszy, ponieważ tak, zdecydowanie, to jest przepiękna wiśnia, ale jeżeli ktoś nie lubi wiśni, bardzo często też się spotykam z tym, że jednak nie lubicie tego owocu, nie lubicie pachnieć wiśnią, czujecie się dziwnie, bardziej jedzeniowo, dla Was jest to taki zapach, który bardziej kojarzy Wam się z gurmondowością już wiśnia niż z owocowym zapachem. Ja się z tym zgodzić nie mogę, dla mnie jednak nadal jest to owocowe podanie tego składnika i ja wyczuwam w nim taki owocowy flirt, lekkość, frywolność. To jest zapach bardziej frywolny. To jest zapach z lekkim dymkiem, który ja wyczuwam, więc już tej frywolności takiej nie ma, ale nadal ta słodycz, która tu powinna być z wiśni, jest. Star od Mauboussin, przepiękny, oraz Boho Boco Wet Cherry Liqueur, wspaniałe wiśnie. Gdybyście jednak marzyli o jakimś idealnym zapachu liczy połączonym z rabarbarem, w obecności przepięknej róży, to mam dla Was taką propozycję, mianowicie Kinetic Parfum Nel. Jezu, to jest bardzo słodkie właśnie od liczy, trochę kwaskowate od rabarbaru
i przepięknie kwiatowe, taka prawdziwa, kwitnąca róża. Z tym, że moim zdaniem to jest zapach idealny wręcz dla osób, które od róży stronią, ponieważ ta róża robi podbicie i takie ciekawe tło dla tych owoców. Zapach jest słodki, strasznie mocarny i niebywale zaskakujący. Coś cudownego. Gdyby egzotyka miała imię, nazywałaby się Pawlowa od Nikolaj. Dlaczego? No bo jest tu marakuja, jest tu ananas, strasznie mocno wyczuwalny. W ogóle ananas trwa cały czas. Jest on taki dokładnie, jak przywieziecie ze sklepu cały ananas, zaczynacie go kroić i czujecie jego aromat. Tak pachnie właśnie w Pawlowej. Coś przepięknego. Turbo słodki, ale mimo wszystko nadal ze sznytem kobiecym. Ten zapach podoba się wielu i naprawdę zbiera same komplementy. Cudo. Szukałam swego czasu zapachu zielonego jabłka. No bo jak wiadomo, light blue już skończyłam. No i to już przestał być mój taki wymarzony jabłkowy zapach. Coś się po prostu skończyło. A ja czegoś podobnego szukałam. I tu przychodzi mi Marcocchia filicudi z pomocą. Te zielone jabłko czuć tu bardzo, bardzo realistycznie i silnie. To jest generalnie taka cytrusowo-jabłkowa opowieść. Bardzo słodka, ale też może nie aż tak przesłodzona. Tu są słodsze propozycje. Z tym, że jest tu słodycz. Niewymownie nie da się powiedzieć, że jest to zapach świeży. Absolutnie mi się z żadną świeżością nie kojarzy i ja tam żadnej świeżości nie wyczuwam. Ale też nie wyczuwam lukrowatości żadnej, ani przesłodzenia tych owoców. Mam wrażenie, że to jest po prostu wszystko w punkt i to jest moje spełnione marzenie o zielonym jabłku. Gdyby ktoś sobie zamarzył taki zapach z czerwonych owoców połączony z jakąś cytrusowością i żeby to było słodkie i takie fajne dziewczęce, to mam dla Was taką propozycję Sintra Memo Paris. Słuchajcie, Fragrantica mówi, że ten zapach jest karmelowy. Oszaleliście. To jest typowo owocowy zapach. Przynajmniej na mnie tak go się nosi. Może jest jakaś karmelowość, ale bardziej nadal wydźwięk owocowy, nawet tej karmelowości. To jest właśnie połączenie czerwonych owoców i pomarańczy. Wspaniałe, bardzo dobrze się noszące. Mogłoby mieć lepsze parametry. To jest jedyny zapach owocowy i naprawdę słodki, który nie zadawala mnie parametrowo. A jeżeli kochacie figę, marzycie o bardzo słodkiej fidze, nie tej wytrawnej, może nawet trochę w męską stronę idącej, nie też tej dosyć świeżej fidze, ale naprawdę turbo słodkiej, no to Angie od Franck Boclet przychodzi Wam z taką pomocą. Wyjątkowo słodki zapach figowy, przepiękny. Matko, to się nosi jak marzenie. Słuchajcie, to jest tak przepiękna figa i ona jest podobna do tej figi w Womanity, ale nadal Womanity przy tym jest zapachem świeżym. Dlatego go tu nie ujęłam, bo kiedy skonfrontowałam te dwa figowe zapachy, okazało się, że to jest prawdziwa słodycz figi, a tamten jest turbo świeży przy tym. Przepiękny, otulający, słodki zapach figowy. Kochacie figę? Musicie poznać Angie od Franca Boclet. Przepiękny zapach. Można by tak opowiadać i opowiadać. Owocowych zapachów nie brakuje. Ani na rynku, ani w mojej kolekcji. Ale to, co Wam przedstawiłam, jest naprawdę słodkie. Świetne parametrowo. To są zapachy dosyć bezpieczne. Zawsze ktoś może powiedzieć, że zbyt ulepny, zbyt słodki,
ale to jednak po słodycz najwięcej ludzi sięga. W tym zestawieniu znajdziecie zapach owocu, które lubicie. Nie zabrakło tu chyba niczego. Buziaczki kochani i do następnego. Pa, pa!